Cześć, 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 cześć. Cześć, moi drodzy. Jestem Janek i dzisiejszy odcinek dotyczy historii. A dokładniej historii dwóch państw, oczywiście Polski i mojej wspaniałej ojczyzny Stanów Zjednoczonych. Ta historia ma miejsce w czasie amerykańskiej wojny secesyjnej i jej główny bohater jest Polakiem, który wyjechał z Polski i walczył na wojnie secesyjnej po stronie północy. W trakcie historii on nawet spotka się z bardzo słynnym politykiem. Powiem z kim trochę później. Myślę, że już wiecie, o kim mówię, ale humor me. I tak, porozmawiajmy dziś o niesamowitym polskim żołnierzu Ludwiku Żychlińskim. Ludwik Żychliński urodził się w roku 1837 w Wielkopolsce. Tutaj muszę zatrzymać się na chwilę, żeby tłumaczyć coś z historii Polski. Być może wielu z was to już wie, ale dla tych, którzy nie wiedzą, spójrzmy na mapie Polski z XIX wieku. Czy potraficie znaleźć Polskę na tej mapie? Czekam. No tak, niestety w XIX wieku Polska jako kraj na mapie nie istniała. Oczywiście ona istniała w sercach każdego Polaka, ale jako podmiot polityczny nie było państwa polskiego. Ten okres w historii Polski nazywa się rozbiór. To znaczy okres, kiedy Polska była rozebrana między trzema imperiami – Rosją, Austrią i Prusami. Ludwik Żychliński urodził się w pruskiej części rozbioru polskiego w 1837, czyli 7 lat po Wielkim Powstaniu w Polsce przeciw Imperium Rosyjskim, tak zwanym powstaniu listopadowym. Ale na końcu nie osiągnęło zamierzonego celu i spotkało się ze strasznymi represjami. Wielu Polaków z pruskiej strony Polski brało udział w powstaniu. W swoim dzieciństwie Ludwik słuchał historii od weteranów powstania listopadowego i marzył o momencie, w którym może być użytecznym w sprawie swej ojczyzny. Kiedy miał 20 lat, Żychliński wstąpił do armii pruskiej, ale nie został tam długo. Pod koniec lat 50. wybuchła rewolucja we Włoszech, skąd moi przodkowie. I Ludwik zdezertował armii pruskiej, żeby przyłączyć się do armii włoskiej pod dowództwem charyzmatycznego rewolucjonisty o imieniu Giuseppe Garibaldi. Żychliński pisze w swoich wspomnieniach, że walczył z Garibaldem na Sycylii, ale nie wiadomo przez ile lat. Wiadomo tylko, że w 1861 Żychliński dowiedział się o jeszcze większej wojnie, która wybuchła po innej stronie Oceanu Atlantyckiego. Według Żychlińskiego, po wyzwoleniu Włoch spod Królestwa Austrii, generał o nazwisku Cialdini wydał rozkaz o zwolnieniu wszystkich zagranicznych żołnierzy z armii włoskiej. W swoich wspomnieniach Żychliński pisze: z tego powodu wielu Polaków pojechało do Ameryki, gdzie szalała krwawa i mordercza wojna o kwestię niewolnictwa. Postanowiłem, że też pojadę, żeby kształcić się w krwawym handlu, bo w tym czasie w Polsce wszyscy myśleli o wyzwoleniu Polski z jarzma ucisku. Tak w 1861 Żychliński pojechał do Stanów Zjednoczonych i wstąpił do armii Potomacu pod dowództwem generała George'a McClellana. Potomac jest rzeką, która oddziela Waszyngton od stanu Virginii. Ona wyznaczała granicę między Stanami Północnymi i Stanami Południowymi.
Armia Potomaka stacjonowała w północnej Virginii i jeden raz w 1862 bardzo słynny gość zwiedził obóz, w którym mieszkał nasz główny bohater Ludwik Żychliński. Kim był ten specjalny gość? Oczywiście to był Daniel Day-Lewis. Znaczy Abraham Lincoln. Oczywiście. Spójrzmy na to, co pisze Żychliński o swoim spotkaniu z 16. prezydentem w swoich wspomnieniach. Pewnego dnia przyszedł do naszego obozu na wizytę prezydent Lincoln, więc miał możliwość widzieć tego człowieka z bliska i obserwować jego cechy charakteru. Sam prezydent był ubrany w czarny strój cywilny, cylindrem na głowie. Wszędzie, gdzie chodził prezydent, go witały dumne twarze. Ja i kilku Polaków zrobiliśmy delegację i doszliśmy do namiotu prezydenta, żeby go przywitać i go zapewnić, że duchy Kościuszki i Puławskiego nas jedynie sprowadzili w szeregi Stanów Zjednoczonych, aby walczyć na polu bitew za wniosłe idee i bronić wolności i zagrożonej republiki. Generał Hooker skorzystał z okazji mnie przedstawić prezydentowi, zachwalając odwagę Polaków w bitwach i szczerą wiarę w wolność. Prezydent uścisnął mi rękę i powiedział, że każdy Polak ma we krwi odwagę w bitwie i że Stany Zjednoczone czują głęboką sympatię do Polski i nie zapominają subskrybować na kanale Jestem Janek, żeby oglądać więcej takich wspaniałych filmików. I nie zapominają wynagrodzić tych, którzy nam pomogli walczyć z nieprzyjacielem. Wow, wyobraźcie sobie, człowiek urodził się w Wielkopolsce i tu stoi przed samym prezydentem USA. A nie przed jakimś zapomnianym prezydentem typu Rutherford B. Hayes albo Millard Fillmore, a Abrahamem kurna Lincolnem. Wielki oswobodziciel, człowiek na banknocie $5, łowca wampirów. To jest po prostu nierealne spotkanie. Prawda? Chwilę. Czy to jest nierealne spotkanie? No, według jednego dziennikarza, być może Ludwik Żychliński całą tę historię wymyślił. Michał Rastaszański napisał artykuł Ludwik Żychliński, polski bohater wojny secesyjnej czy zwykły mitoman w publikacji historymag.org z podtytułem Żychliński poznał samego Abrahama Lincolna, a może to jednak nieprawda? Autor opowie o tym, że wspomnienia Żychlińskiego, w których on rozmawiał o spotkaniu z Lincolnem, były wydrukowane już 20 lat po tym, jak brał udział w wojnie secesyjnej i że one były już drugą publikacją jego wspomnień, a była pierwsza wersja, która była wydrukowana w 1863, rok po jego wycieczce do Ameryki. W tych wspomnieniach żadnego słowa o Abrahamie Lincolnie nie ma. Ja znalazłem oryginalny pamiętnik w internecie i naprawdę tam nie pisze o Lincolnie nic. Chcecie mi powiedzieć, że człowiek spotkał się z Lincolnem i nie chciał o tym opowiedzieć za 20 lat? Nie wiem. Gdybym ja spotkał się z prezydentem USA, powiedziałbym wszystkim. Wstawiłbym zdjęcie na Instagrama, zrobiłbym wideo dla tego kanału. W skrócie, nie czekałbym 20 lat, żeby komuś o tym niesamowitym spotkaniu powiedzieć. Są jeszcze detale opowieści Żychlińskiego, które brzmią jak przesadzone, jeśli nie wymyślone. Na przykład Ludwik pisze, że w czasie spotkania z Lincolnem polscy żołnierze śpiewali dla Lincolna „Jeszcze Polska nie zginęła”, co sprawiło, że obiecał, że Stany Zjednoczone będą zawsze pomóc Polakom w ich zmaganiach o niepodległość. On też pisze, że kiedy Lincoln to powiedział, jacyś rosyjscy żołnierze byli obecni, którzy chyba byli bardzo niezadowoleni z sytuacji. Znowu powiem, że to zupełnie mogło tak się zdarzyć. Ale jeśli uważamy, że Żychliński pisze w starości 20 lat później, to zaczyna to brzmieć jak fantazja. Tym bardziej, jeśli Lincoln obiecał pomóc Polakom, to w zasadzie on kłamał.
Jak wielu z moich widzów z Polski wie, w styczniu 1863 zdarzyło się wielkie powstawanie przeciw Rosji za niepodległość Polski. Kiedy Żychliński usłyszał o tym, on zażądał pozwolenia wyjechać ze Stanów i wrócił do Polski. Cały rok Żychliński walczył razem z polskimi żołnierzami, ale sądził, że polska armia była ani taka zaawansowana technologicznie, ani tak dobrze zorganizowana jak armia północna w USA. Żychliński miał nadzieję, że w pewnym momencie prezydent Lincoln spełni swoje obietnice i poszli wojsko amerykańskie do Polski na ratunek. Oczywiście Amerykanie byli zbyt zajęci swoją własną wojną, aby się martwić o Polskę, ale też były powody związane z relacjami z Rosją. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, to można obejrzeć filmik na moim innym kanale One Human History, ale uważajcie, że te wideo będą już po angielsku. No, w każdym razie. W tym filmiku po prostu powiem, że Amerykanie nigdy nie przyszli na ratunek i Polska przegrała swoje powstanie, niestety. Polska nie pojawiła się na mapie jako niepodległe państwo do 1918 roku. Ale naprawdę Polska nie zginęła, tak? Na końcu powstania styczniowego Żychliński był aresztowany i zesłany na Sybir, gdzie został prawie rok. Potem Żychliński wrócił do domu i przez kilka lat jego opowieści z wojny secesyjnej stawały się coraz bardziej przesadzone. I w pewnym momencie od 1864 I w pewnym momencie od 1864 do opublikowania jego wspomnień w 1818 on wspomniał lub wymyślił spotkanie z Lincolnem. Jak wy sądzicie, moi drodzy? Czy opowieść o spotkaniu z Lincolnem brzmi realnie? Jeśli macie jakieś opinie, to proszę, żebyście napisali je w komentarzu. Czy doświadczyliście tego, że ktoś opowiada wam historię i nagle uznaliście, że taka historia nie mogła się dziać w rzeczywistości? Być może nie tylko na wojnie, a w ogóle. Jeśli tak, to też piszcie w komentarzu, bardzo proszę. Myślę, że byłoby ciekawie o tym przeczytać. No co drodzy, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że ta historia była dla was interesująca. Nie zapomnijcie subskrybować na mój kanał i jeśli szukacie dobrego kontentu po polsku, to zachęcam was do obejrzenia strony głównej mojego kanału, w której jest dużo playlist z bardzo ciekawymi filmikami od bardzo utalentowanych twórców. No co, na razie moi drodzy. Pa pa!